Dzień dobry w kolejnym vlogu z Malediwów. Jesteśmy na trzeciej i ostatniej lokalnej wyspie, którą odwiedzamy w tym pięknym kraju. Po pierwszym przejściu i takim szybkim zapoznaniu się mamy wrażenie, że będzie to jedna z najpiękniejszych wysp z powodu jej kształtu, tych pięknych mnogości, tych pięknych palm, ale jak jest faktycznie, zobaczmy razem. Lecimy! Jesteśmy dopiero pierwszy dzień na Digurze, ale powiem Wam, że ja jestem zachwycony. Bardzo nam się podoba ta wyspa z wielu względów. Ona jest większa, ona jest długa, więc nawet miejsce do chodzenia jest fajne. Jest tu dużo zieleni, dużo palm i ten kolor wody jest absolutnie obłędny. Chyba najpiękniejsza woda, jaką do tej pory... O, tu się zatrzymam, żebyście mogli zobaczyć. Chyba najpiękniejsza woda, jaką do tej pory widzieliśmy na wyspach na Malediwach. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli Rafa jest tak piękna, jak się spodziewam, że jest piękna, to powiem Wam, że z mojego punktu widzenia pełnia szczęścia. I to jest ta ciemna strona Malediwów, czyli przechodzimy sobie plażą, a tutaj na plaży gdzieś jest zakopana rura, pewnie z jakiegoś hotelu. I to idzie do morza. Natomiast to prawdopodobnie są głównie biologiczne odpady, ale jednak zawsze to taki budzi niesmak. Jedną z atrakcji La Digura są wycieczki na snurkowanie z mantami, rekinami wielorybimi, takie kilkugodzinne albo całodniowa wycieczka na manty, rekiny i coś jeszcze, i chyba żółwie. Tych wycieczek jest naprawdę sporo, one są w każdym hotelu. Wypływa się o godzinie 9:15. Cena takiej wycieczki, na przykład na pływanie z rekinami wielorybimi lub mantami, waha się od 60 do 75 dolarów, w zależności od tego, czy macie swój sprzęt, maska, rurka, płetwy, czy też musicie go na przykład wypożyczyć na łodzi. Ja jeszcze na Digurze nie nurkowałem, będę nurkował kolejnego dnia, a dzisiaj z Dorotką lecimy na podziwianie podwodnego świata. Zobaczymy, co będzie, czy będą manty, czy rekiny. Cokolwiek będzie, będziemy się cieszyć. Powiem Wam, że śliczne są te ich łodzie, które nazywają się Doani, tylko niestety jak to w porcie pływa, ale to w każdym porcie. Pamiętam, że widziałem w porcie w Cannes taką maszynę, która po prostu wisiała sobie w wodzie, wsysała wodę i jednocześnie oczyszczała cały port, wsysała wszystkie odpady. Myślę, że im na Malediwach by się taka maszyna w porcie przydała, dlatego że tych odpadów jest dużo i one później gdzieś trafiają w morze. No ale woda i tak jest obłędna, Matko Boska. Ten kolor jest taki, kurczę, że napatrzeć się nie można. I te piękne łodzie, tak ładnie wymalowane na niebiesko. Podoba mi się, no. Co tutaj dużo gadać, podoba mi się. Zapraszamy również na nasz film z nurkowania na Digura, który znajdziecie w zakładce w prawym górnym rogu. Właśnie wróciliśmy ze snurkowania z mantami. Nie będę Wam mówił, czy polecam, czy nie. Niech każdy decyduje sam. Niestety mant nie znaleźliśmy. Dowiedzieliśmy się, że te manty trafiają się raz na 5, nawet 10 wypłynięć na snurkowanie. Natomiast fajny był finisz tego wyjazdu, ponieważ trafiliśmy na piękną, płytko położoną rafę, gdzie było bardzo dużo młodych, takich odradzających się, twardych korali. Dla mnie to jest przepiękny widok. Cieszy mnie to, bo jestem świadom, jak bardzo rafy na Malediwach dostały po tyłku w wyniku bielenia i to, że one się odbudowują, to naprawdę serce rośnie.
Przypomnę, że snurkowanie z mantami kosztowało $60, jeżeli macie swój sprzęt, 75, jeżeli nie macie maski, rurki i płetw. Gram dosyć szeroko, więc możecie zobaczyć to, co jest za moimi plecami na plaży. To już jest ta plaża bikini. Ta plaża jest zdecydowanie inna niż na Toulouse Don i na pewno inna. Na tej plaży, w przeciwieństwie do Toulouse Don, nie ma żadnych leżaków, bo na Toulouse Don już można znaleźć leżaki, ale to jest też urok. Tak jak z Doris rozmawialiśmy, to jest też urok tego miejsca. Nam to się akurat bardzo podoba, jak się przejdzie dalej. To są takie bardzo dzikie miejsca i tu jest dobrze. Coś chcesz powiedzieć? Tak, bo to nie są takie leżaki na Toulouse Don, które można wypożyczyć i sobie leżakować, tylko tam jest więcej barów, więcej guest house'ów przy samej plaży i można z tych leżaków po prostu korzystać. Są też hamaki, są takie domki na drzewach, takie boho, taki w ogóle boho vibe. Tutaj tego nie ma, ale też ma swój urok. Ale kolor wody jest niepowtarzalny, jest ładniejsza niż na Toulouse Don. A ja nie mówię, czy jest brzydsza, czy ładniejsza, tylko inaczej. Ja mówię. A, okej. Chciałem dodać, no bo tam mi się woda podobała, a tu mi się jeszcze bardziej podoba. Tak, tam się więcej dzieje, a tutaj jest tak bardziej jednak jeszcze dziko. A ty chciałaś mi coś jeszcze opowiedzieć, Doris, pamiętam. Wczoraj mi mówiłaś, że coś powiesz jeszcze fajnego. Dzisiaj są moje imieniny, a ty zapomniałeś. A ty jesteś paskudna. Też o moich zapominasz. Tylko, że ja nie nagrywam tego publicznie, a ty robisz. Bo mi się teraz przypomniało. A ja jak ty o moich zapominasz, to tam kurczę szepnę słówko, a ty nie, czekasz, żeby powiedzieć na wizji, nie? I to jest miłe. Niech społeczeństwo się dowie, jak to jest. Hodowla ryb jak na 100%, bo karmi je w tej chwili. Znak, to znaczy, że nie należy używać bikini. Czy nie? Nie należy się rozbierać do bikini. Nie należy używać bikini do rysku. No ale jak ja mam użyte? Nie, to no bikinis, czyli nie używamy bikini. Nie rozbieramy się do bikini na plaży. Nosić można używać. Wnosić, używać. Nosić, nie wnosić. Nosić można, ale nie rozbierać się do bikini na plaży. To nie jest A mi się bardzo ten znak podoba właśnie, no bikinis, czyli bez bikini. A, to ty jeszcze inaczej to zinterpretowałeś. Ja to tak rozumiem, jak pewnie większość kolegów by też zrozumiała. Nie mam komentarza. To wam chciałem pokazać. Zobaczcie, człowiek stoi pośrodku wyspy. Z jednej strony widać piękne morze, z drugiej strony widać dorys i piękne morze. No widoki są naprawdę kosmiczne. Na wyspie jest dużo roślin, dużo drzew, które mają swoje opisy, ale niestety te opisy nie są po angielsku, więc nic nie rozumiemy. Stoję obok gigantycznego drzewa. Zobaczcie, jakie ono jest wielkie. Kolos. Z tabliczki, która się znajduje, wyczytałem jedynie to. Wydaje mi się, że rozumiem. 300. To drzewo może mieć 300 lat. W ogóle to byłoby niesamowite.
Wygląda pięknie. Monstrualnie gigant. Powiem Wam, że wydawało mi się, że najładniejszy posterunek policji jest w Olsztynie nad Jeziorem Krzywym, bo on wygląda naprawdę kozacko. Ale zobaczcie, oni mają chyba jeszcze lepiej posterunek pod palmami. No, miło. Jakby ktoś miał wątpliwości, to na Digurze, tak jak na każdej większej szanującej się malediwskiej wyspie, jest siedziba banku. Tutaj właściwie nie ma takiej placówki, gdzie siedzą ludzie, ale jest punkt z bankomatem, więc jeżeli potrzeba kasy, to można sobie na przykład tę kasę wybrać i ten punkt znajduje się, proszę bardzo, zaraz przy wyjściu z portu. Daleko nie ma. Jak przybędziecie, kasy brakuje, to lecimy tutaj. To jest dopiero zaskoczenie. Słuchajcie, sklep z pamiątkami open, ale closed. A ciekawostka jest taka, one są głównie wieczorem otwarte. I ciekawostka jest taka, że tych sklepów z pamiątkami na takich lokalnych wyspach jest bardzo mało lub prawie nie ma. Na Toulouse, pamiętasz, Dorys, czy były sklepy z pamiątkami? Były chyba 1 czy 2 i tutaj też chyba są tylko 1 czy 2, więc to tak naprawdę jest bardzo lokalnie. Czuwaj się ode mnie, Dorys. Ja nie odsuwam się od Ciebie, Ale tylko ja kółkiem dalej. chcę właśnie Zapraszam. do Ciebie. Słuchajcie, przysiedliśmy, żeby jak zwykle przekazać garść praktycznych informacji, tym razem z Digura, ale właściwie one będą po części też się odnosiły odrobinę do całych Malediwów. Po pierwsze internet, kupujemy kartę SIM na lotnisku, później możemy gdziekolwiek doładować. My kupiliśmy sieć Ooredoo, ale niestety musieliśmy doładować, bo się okazało, że ten pakiet nie był tym pakietem, który oficjalnie widniał na karcie. Internet w hotelach nie jest najszybszy. Czasami w ogóle go nie Znaczy ma. nie, w Toulouse to było super. Na Toulouse to było super. Na Digurze powiem Wam, że jest jakoś, nie wiem, inaczej. Niby pokazuje, że jest sieć, że mamy Wi-Fi, że mamy Tak. zasięg, a nic nie działa. Tak, także lepiej mieć swój, po prostu nie liczyć na internet hotelowy. Albo się odciąć. Widzieliśmy, że ludzie tutaj wypożyczają rowery. Ile one kosztują? Takie na tych szerokich kołach, na szerokich oponach, żeby dobrze jeździć po piasku. $8 za cały dzień i $5 za pół dnia. Ale my w sumie doszliśmy do wniosku, że nie wypożyczamy, bo wyspa w sumie nie jest aż tak duża i my ją prawie całą zeszliśmy po prostu pieszo i chyba lepiej, zdrowiej. Nawet kilka razy. Nawet kilka razy. No i bardzo dobrze. Mamy dzięki temu naprawdę wychodzone dobre wyniki codziennie. Pytaliście nas o bezpieczeństwo. Na Malediwach jest naprawdę bezpiecznie. Tu nie ma ani chwili zagrożenia. Można rzeczy zostawiać na plaży i nie znamy przypadku, żeby komukolwiek coś zginęło. Natomiast Dorotka wyczytała ciekawą rzecz. W ogóle można tutaj podróżować też solo, jest naprawdę absolutnie bezpiecznie, tylko kwestia jest tego typu, że jak chodzimy z Jarkiem, to mało osób nas zagaduje, mało osób się też uśmiecha. Ciebie. Mnie. Natomiast jak ja spędzam czas tutaj sama, wtedy jak Jarek jest na nurkowaniu, to już jest zupełnie wszystko inaczej, bo praktycznie wszyscy panowie się uśmiechają. Mało tego, zdarza się też, że próbują zaprosić na kawę. Oczywiście nie należy z takich zaproszeń korzystać, ponieważ te zaproszenia są dla nich jednoznaczne. Jak turystka zgodzi się na taką kawę, to znaczy, że daje przyzwolenie na coś więcej. więcej, tak. Nie będziemy kontynuować. Poza tym uśmiechają się, zagadują, nie jest to absolutnie nic groźnego, nic jakiegoś takiego niepokojącego, można naprawdę podróżować tutaj solo. Dorysku, skracając, promy. Ten, co zawsze najwięcej gada, on mnie tutaj skraca. Skracając promy. Inaczej jest na Digurę, co? Tak, zdecydowanie na Digurę jest inaczej. Są dwa promy, dwóch operatorów, którzy obsługują tutaj wyspę Digura i jeden prom Faza można zarezerwować, Fazas
można zarezerwować bezpośrednio u operatora przez WhatsApp, natomiast tego drugiego operatora nazwę tutaj zapiszemy, bo teraz nie pamiętam. My Wam na blogu gdzieś zostawimy tak. namiary, jak się uda. Fazas kosztowało nas $35, a ten drugi jedynie próbowaliśmy, pisaliśmy, odczytali, nie odpowiedzieli, więc jedyna opcja to jest zamówienie przez hotel. Przez hotel jest drożej, bo oni pobierają swoją działkę od tego i przez hotel kosztuje $50–60. W zależności od hotelu. Tak. I tutaj jest ciekawostka, że rozmawialiśmy z nimi bezpośrednio w porcie, ale też nie chcieli nam zarezerwować, odesłali nas do hotelu. Ty mi dzisiaj o pewnych ciekawostkach o jedzeniu powiedziałaś, tak? Kuchnia, tak, o kuchni. Kuchnia Malediwów to są 3 składniki. Ryż, kokos i chili. Chili praktycznie dodaje się tutaj do wszystkiego oprócz słodyczy. Chili powoduje pocenie organizmu, co też szybszą przemianę materii. Szybciej wychładza się ten organizm. Tutaj jest potwornie gorąco, także stąd chili we wszystkich potrawach. No i co? Na razie chyba tyle. Lecimy dalej oglądać, przekazywać Wam lokalne klimaty. Jezu, jeszcze jedno, chwileczkę. Komary i pchły piaskowe. Nie wiem, czy mówiłeś? Nie. Nie mówiłem. Trzeba zabierać ze sobą repelenty albo kupić tutaj. Mocne środki na miejscu można kupić, one kosztują $2. Moskity są, znaczy wiecie, po moskitach nie ma wielkich śladów, ale one niepostrzeżenie tak nawalają, że człowiek później ma ochotę się drapać w pierwszym momencie. I na plaży w niektórych miejscach zdarzają się pchły piaskowe. Malarii tutaj nie ma, denga, bardzo sporadyczne przypadki, także nie tego się obawiamy, no ale wiecie, jak człowiek pogryziony przez te komary, to później jest taki dyskomfort, więc trzeba się pryskać. Tak. To chyba wszystko. Dziękujemy, lecimy dalej. Jak nam coś się przypomni, to Wam jeszcze powiemy. Zobaczcie tę ciekawostkę, dom budowany z rafy koralowej. Tak to wygląda, już taki zszarzały. Teraz w sumie takich domów się już na Digurze nie buduje. Teraz większość domów jest budowana z betonu, z cegieł. Właściwie konstrukcja ta główna jest z takich słupów nośnych i belek zbrojonych, a reszta jest wypełniana cegłami. A to wygląda ciekawie. Na Malediwach nie ma psów uznawanych przez muzułmanów za nieczyste. Są za to koty i papugi, a krykiet to jedna z niewielu pozostałości po brytyjskim protektoracie, który trwał do uzyskania niepodległości w 1965 roku. Jak wspominaliśmy, na wyspach nic z palm się nie marnuje, a opadnięte liście wykorzystuje się na pokrycie dachów. Lokalna wyspa to nie tylko hotele, homestaye, miejsca do mieszkania, ale są też rzeczy, które są normalne wszędzie, czyli jest również cmentarz na wyspie Digura. Te pochówki zupełnie inaczej wyglądają niż u nas. Są takie tablice nagrobne z wyciągniętą taką łezką w górę. Ich jest mało i strasznie zarośnięte, tak jakby o ten cmentarz nikt nie dbał, takie mam wrażenie. Zaskakująco w porównaniu do tego, co znamy z Karaibów, chociażby z Meksyku czy z Dominikany. Te cmentarze tam wyglądają zupełnie inaczej, albo nasze cmentarze no też są zadbane. No inaczej to wygląda. Na Digurze mieszkamy w takim hotelu Digu Valley Breezy. Jeszcze się muszę nauczyć tej nazwy. Tak świeżo ją zapamiętaliśmy.
Hotel bardzo wygodny, duże pokoje, generalnie jest bardzo ok. Jakby ktoś chciał skorzystać, to polecamy. Ceny są wyższe niż na Nilando i niż na Toulouse, ale pierwszego dnia już mamy takie wrażenie, że ta wyspa jest po prostu inna, ona jest większa. Generalnie bardzo wąska, ona ma chyba 200 metrów szerokości i ma 3 km długości, więc tutaj bardzo fajnie jest wypożyczyć sobie rower, żeby tym rowerem pojeździć po wyspie. No i co bardzo ważne dla koleżanek i kolegów nurków, tu jest jedna z najpiękniejszych raf na Malediwach i dlatego tutaj też jesteśmy. Chyba Fire Brygadę trzeba zamówić, co? Takie zadymienie. Ale gdyby ktoś pytał, to my tu zamówiliśmy sizzling beef, czyli taką skwierczącą wołowinę. Wygląda apetycznie. Zaraz spróbujemy. Myślę, że będzie też smakowało. Z ryżem. Gdy będziecie na Malediwach, spróbujcie roshi. To jest normalny placek, ale w środku są biurki kokosowe z dodatkiem chili i tuńczyka. I to jest naprawdę pyszne, to jest danie śniadaniowe. Jak tylko jest rośnie na śniadaniu, to ja to biorę, bo jest rewelacyjne. Gdyby ktoś szukał ładnego hotelu na Digurze, to oprócz naszego Diguveli Breeze można szukać miejsca w tym hotelu, Bliss Digura. Byliśmy właśnie na kawce, sokach, bardzo wygodne miejsce, ładne miejsce na lunch, na śniadanie, no naprawdę wygląda spoko, bardzo spoko, więc szukajcie. Jest nieco droższe niż nasz hotel i właśnie w tej chwili jest wysoki sezon, po prostu obłożenie pełne, więc no, próbowaliśmy znaleźć też miejsce tutaj, ale nie było. Nie będę też pomijał takich elementów, że na Digura bardzo dużo się buduje. Co chwilę macie takie obiekty w różnym stanie zaawansowania. Część to pewnie są domy, które powstają, ale powstaje bardzo dużo pensjonatów, więc jak będziecie oglądali tego vloga gdzieś tam w przyszłości, to możliwe, że przyjedziecie do któregoś z tych pensjonatów, które właśnie powstały. O tym, że na Malediwach obowiązują raczej w większości miejsc ceny netto i do tego trzeba doliczyć podatek, to już Wam mówiłem. Natomiast wczoraj pogadałem sobie z recepcjonistą naszego hotelu, który powiedział mi, że ten podatek to jest 28% na przykład do ceny hotelu, całkiem sporo, plus jeszcze każdy turysta płaci taką opłatę klimatyczną, $3 za dzień. W sumie trochę się nie dziwię im, że tak koszą, bo turystyka jest najważniejszą gałęzią gospodarki Malediwów i próbują po prostu zarobić ile się da z tego, że są w tak pięknym miejscu na świecie. No, ale dla niektórych to może być zaskakujące. Jakie piękno, chciałoby się do domu zabrać taką palemkę. Sadzonkę. No. Jedną z rozrywek na Digura może być spacer na sandbank, czyli po polsku na taką łachę piachu, która znajduje się na końcu tej długiej wyspy. Przypomnę, wyspa ma 3 km, od naszego hotelu to jest około 2-2,5 km spaceru. Powiem Wam później, ile to czasu trwa, ale zobaczcie wokół, co tu się dzieje. Są dwie opcje, można iść plażą, a jak komuś jest po prostu za dużo słońca, to może się schować w takim lesie. Jest tu dużo cienia, jest bardzo gęsto, taki po prostu dziki las. Super, mi się bardzo to miejsce podoba i to może być no, fajna alternatywa dla słońca. Ależ tu jest zieleni strasznie dużo. Nie jestem w szoku, bo to są wszędzie palmy, jakieś mniejsze drzewa, których nie znam. Super, polecam taką wycieczkę, właśnie takimi opłotkami. Jest przypływ, woda jest teraz bardzo wysoko. Wieczorem w tym miejscu nie będzie wody. Ona będzie cofnięta za 3-4 metry nawet. Zapraszamy do zostawienia suba, łapki w górę pod tym filmem i włączenia dzwonka, czyli powiadomień o nowych filmach. Dzięki.
Nie powiem wam, ile czasu szliśmy na sandbank, bo po drodze zrobiliśmy kąpiłkę, odpoczynek i trochę nam się timing rozjechał. 2 godziny. Nie, żadne 2 godziny, Dorys, szliśmy dużo krócej. Tak faktycznego chodzenia szliśmy dużo krócej, tylko po prostu, mówię, było spotkanie znajomych, rozmowa, kąpiel, odpoczynek w krzakach. No tak było, Dorys. Czyli wszystko razem 2 godziny. Dobra, wiecie co, czasami trzeba przyznać, no co będę dyskutował, no 2 godziny. Natomiast powiem wam, że na sandbank najlepiej pójść po południu, tak na zachód słońca z 2 powodów. Po pierwsze, bo będziecie mieli bardzo piękny widok słońca, jeżeli nie ma chmur, słońca chowającego się w morzu. A po drugie, dlatego, że wieczorem jest odpływ i ten sandbank będzie cały wyłoniony z wody na tyle, że można nim spokojnie dojść nawet do tego resortu, który jest po drugiej stronie. Co oznacza słońce numerek na palmach? Bo nie wiem, przyznaję. Każda palma na wyspie do kogoś należy, jest przydzielana przez mera wyspy albo przez takiego, no, przez kierownika wyspy. Nie wiem, czy to jest mer, czy... I co, ta osoba ma obowiązek się opiekować, tak? Nie, ta osoba jest przydział tych palm. Należy zakupić taką palmę. Ta palma kosztuje około $3 i jest się właścicielem tej palmy, czyli kokosy, te liście palmowe, sznurek robią na przykład z tych liści, olej kokosowy. Każdy ma tą palmę w swoim ogródku i z tego żyje, po części też. Dorys, powiem ci, że dobrze, że ja cię mam. Taki research, kurczę, jak ty, to nikt nie robi. Jeszcze chciałam dodać a propos tych palm, że jak spadnie kokos z takiej palmy, nie należy go zabierać, bo ten kokos ma właściciela i nawet jak ktoś przychodzi obok, to bardzo często widać, że kokosy są tak poukładane pod palmami, bo ludzie układają temu właścicielowi pod palmą. Nikt nie zabiera sąsiadowi kokosów, tak jak kiedyś się szabrowało. Bo to jest jabłka. zajumanie takie klasyczne. Tak, Nie wolno. Tak, nie wolno. Zobaczcie, panie tutaj szukają kokosów pod drzewami, pewnie takich już bardziej dojrzałych. No. Wiesz, co ona robi? Chłodzi się. Bo nie ma jak, tylko dzioba rozdziawia. Celowo zaczynam to ujęcie od palmy, bo chcę prosić Dorys, opowiedz mi swoją historię. To było śmieszne. Nie, to nie było śmieszne, Jarosław, ty jak byłeś dzisiaj na nurkowaniu, ja się położyłam na plaży w takim pięknym zaułku. Jakby nie oceniłam, że leżę pod taką piękną palmą i nagle łup, ale to tak łupnęło mi taki kawałek od Jak to głowy. łup? Pokaż jeszcze raz. Tak łup! Tak jak ja nieraz taką Niesamowite. piłką na siłowni, taką wiesz, lekarską, ale ta piłka to się chociaż trochę odbije, a ten kokos nic tak łupnął o ten piasek, ja aż podskoczyłam. Naprawdę tak mi serce waliło. Ale Tyle od mojej głowy. śmiejesz. No teraz to już się z tego śmieję. Ale wtedy, wiesz jak mi serce waliło ze strachu? Nie, słuchajcie, nie, ale teraz tak na poważnie. To się zdarza. Dzisiaj byłam świadkiem, jak kokos spadł z palmy, taki kawałek od Co mojej się zdarza, głowy. Dorysku? Że kokos może zabić człowieka. Dziękuję, właśnie o to chciałem zapytać. No nie chciałam tak straszyć ludzi. No nie, rozumiem. A ja tutaj się dołączę i powiem tak, kochani, bo tutaj ludzie też pytają, martwią się, że rekiny widzimy pod wodą i że rekiny są takie groźne. Wyjaśnię to, że kokosy w ciągu roku zabijają więcej ludzi niż rekiny. W zębach rekinów ginie 10 osób rocznie, z powodu walnięcia kokosa dużo więcej. Kilka razy byliśmy świadkiem, jak kokos spadał w ogródku u kogoś, Tak. jak przechodziliśmy, nie? Nie kładźcie się nigdy pod palmą. Nie polecam. Ja mam do Ciebie jedno bardzo istotne pytanie. Dajesz. Czy będziesz żałować i tęsknić za tym miejscem? Żałować czego, że wyjeżdżam? No, że wyjeżdżasz, no. No będę tęsknić, będę bardzo, chociaż teraz tak tęsknię za figlem, słuchajcie. Ja też Za- przyznaję szczerze, Za kudłatkiem Igorem, tak. no za Igorem też, ale z Igorem się widzimy na wideo, więc tak aż nie bardzo, a zresztą jego nie ma w domu, ale za figlem to już cały czas myślę, co on tam bez nas robi. Biedny kudłatek. Trochę tęskni, Także myślę też trochę. Jak wrócimy, przywitam się z figlem, wytarmoszę go, to wtedy zacznę tęsknić za tym miejscem tutaj. Aha. Jest plan na powrót.